Jak doradca może zaplanować przebieg MBK z osobą o niskich kompetencjach cyfrowych? MBK jest uniwersalna, ale pomimo swojej uniwersalności zakłada również zastosowanie racjonalnych usprawnień lub też alternatywny dostęp. Osoby o niskich kompetencjach cyfrowych mogą potrzebować wsparcia w wykonywaniu działań opartych na korzystaniu z urządzeń i technologii cyfrowych. W pierwszej kolejności więc doradca zawodowy musi zweryfikować, czy dana osoba ma na co dzień dostęp do narzędzia cyfrowego, na którym może korzystać na przykład z aplikacji Moje Portfolio. Następnie doradca powinien wesprzeć osobę w zapoznaniu się z funkcjonalnościami aplikacji. Jeśli obsługa aplikacji jest dla osoby zbyt skomplikowana, warto zaproponować inną formę dokumentowania, na przykład analogową, papierową. Przy wykonywaniu innych zadań wymagających użycia narzędzia cyfrowego doradca może krok po kroku wyjaśniać poszczególne funkcjonalności. Jak doradca może zrealizować bilans kompetencji z osobą, która ma trudności poznawcze, obniżoną percepcję, małym doświadczeniem życiowym czy też zawodowym? Doradca może wspierać osoby z trudnościami poznawczymi, na przykład osoba z niepełnosprawnością intelektualną, w identyfikacji kompetencji poprzez wspólną analizę poszczególnych kompetencji. Warto, aby miał przygotowaną otwartą listę i wspólnie z osobą najpierw wyjaśniał pojęcia, wskazywał przykłady, wykorzystując różne materiały poglądowe, w tym audiowizualne, a następnie poprzez odnoszenie się do różnych doświadczeń osoby zadawał pytania dotyczące jej samooceny w wybranych kwestiach. Ważne jest, aby stwarzać różne warunki do zdobywania informacji. Często omawiając jedną kwestię, konieczne będzie zaprezentowanie różnych przykładów, zanim nastąpi odniesienie do danej osoby. Jak doradca edukacyjno-zawodowy może w procesie MBK budować relację z osobami w spektrum autyzmu, a jak z osobą z niepełnosprawnością intelektualną? Budowanie relacji jest elementem kluczowym w całym procesie MBK. Każda osoba, która bierze udział w procesie doradczym, musi przede wszystkim czuć się bezpiecznie i swobodnie w tym działaniu. W przypadku osób w spektrum autyzmu dla zbudowania poczucia bezpieczeństwa ważne będą zarówno warunki techniczne, jak i przyjazne otoczenie. Komfort w pomieszczeniu, wygodne siedzenia, odpowiednie oświetlenie, stałe warunki organizacyjne, na przykład za każdym razem to samo pomieszczenie, ale przede wszystkim przyjazna atmosfera i zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak na przykład zapewnienie ciepłego czy zimnego napoju. Osoba w spektrum autyzmu, wysoko wrażliwa na bodźce zewnętrzne, może źle reagować na niespodziewany bodziec, na przykład dźwiękowy, wzrokowy, węchowy, co zaburzy jej poczucie bezpieczeństwa. Dlatego jeśli wiemy, że może wystąpić drażniący bodziec, należy poinformować, uprzedzić o takim fakcie tę osobę. Wszelkie zmiany, odstępstwa od wcześniej ustalonych planów, założeń również mogą zachwiać poczucie bezpieczeństwa. Dlatego każdorazowo wymagają uprzedzenia i wyjaśnienia. Zaufanie w procesie doradczym jest kluczowym elementem wpływającym na powodzenie procesu. Zaufanie buduje współpracę. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną należy ze szczególną uwagą traktować kwestie zaangażowania i odpowiedzialności. Zdarza się, że osoby bezkrytycznie poddają się w procesie działaniom doradcy i nie potrafią samodzielnie przewidzieć skutków i konsekwencji. Rolą doradcy jest wzmocnić poczucie wartości i sprawczości osób, które przejawiają w tym obszarze trudności. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną potrzebuje jasno określonych zasad w działaniu. Należy wzmocnić jej poczucie sprawstwa poprzez wyznaczenie zadań do samodzielnej realizacji. Zadania powinny być podzielone na niewielkie zakresy, aby możliwa była bieżąca ocena efektów.